Witam. W tym filmie przy okazji małej modernizacji chciałbym przedstawić niskobudżetową przecinarkę do styropianu. Do budowy użyję kantówki drewnianej za 10 zł, dwóch prowadnic do szuflad, których ważne jest, aby miały wysuw w obu kierunkach, co umożliwi nam cięcie pod kątem. Koszt około 40 zł. Dwa kątowniki 10 zł oraz stary zasilacz od laptopa o napięciu wyjściowym 20 V oraz mocy 120 W. Koszt używanego na Allegro z przesyłką około 50 zł. Podstawą będzie sklejka szalunkowa, zakupiona z resztek po cięciu za kwotę 15 zł. Ja wytnę otwór po środku, który będzie ułatwiał mi przenoszenie. W poprzedniej wersji odczułem jego brak. Potrzebne będą również 4 stópki, tak aby po zamontowaniu kątowników od spodu blatu ten się nie bujał. W drewnianej części po obu stronach potrzebować będziemy haczyki, pomiędzy którymi rozciągnięty zostanie drut oporowy 0,6 mm, którego koszt to złotówka metr bieżący.
Jak wiadomo, drut po nagrzaniu rozciągnie się, a więc zastosuję sprężynę ściągającą. Poprzednio drut był tylko wgnięty na przewodzie, co nie zdało egzaminu. Po przecięciu 30 płyt przepalił się. Teraz przy okazji ocieplenia garażu przetestuję złączkę Wago. Przecinarka gotowa do cięcia. Zalet chyba nie muszę wymienić, bo każdy z Was zapewne kojarzy, jak wygląda praca przy styropianie z wykorzystaniem zwykłej płatnicy do drewna. Myślę, że kwota około 130 zł to niewielki wydatek w zamian za komfort pracy, który sobie zapewnimy. Oczywiście przecinarkę można dowolnie rozbudować, wedle potrzeb, zastosować ogranicznik wysokości cięcia czy prosty włącznik. Ja przedstawiłem najprostszą wersję, której potrzebowałem, a jak mówi przysłowie, potrzeba matką wynalazków. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do zobaczenia w kolejnym filmie.